Dzień dobry. Pilatus. Gdy przebywa się w Szwajcarii, dość często słyszy się to słowo. Nie, wcale nie chodzi o Pontiusa Pilatusa. Jednak troszeczkę, bo legenda głosi, że dawno, dawno temu duchowa postać owego rzymskiego prefekta Judei pojawiała się tu w każdy Wielki Piątek, a każdy, kto ją wówczas ujrzał, miał umrzeć tego samego roku. Teren uważano za nawiedzony i wstęp nań był zakazany. I właśnie o ten teren chodzi. I przy okazji wzmiankuje się, że warto tam dotrzeć. A mnie jakoś ta góra nie wołała. A gdy góra mnie wzywa, muszę iść. Jakoś nie mogłem sobie uświadomić, dlaczego tak jest. Aż w końcu okazało się, że Pilatus to nie jest góra. Pilatus nie jest górą o zamkniętej strukturze szczytowej. To masyw górski, który składa się z pojedynczych szczytów lub pasma górskiego, z których Ezel, osioł, jest najbardziej rzucającą się w oczy formacją skalną. Najwyższym szczytem masywu jest Tomlishorn o wysokości 2128 metrów nad poziom morza. Natomiast stacja kolei zębatej Pilatus Kulm znajduje się na wysokości około 2106 metrów nad poziom morza. A wszystko to w okolicy Lucerny, na granicy kantonów Obwalden, Lucern i Nidwalden nad jeziorem 4 kantonów. Startujemy na piechotę albo korzystamy z kolei linowej, która zawiezie nas do Pilatus Kulm Skrins lub z zębatej kolei szynowej, do której wsiądziemy w miejscowości Alpnach. Kolej szynowa ma także międzystację w Emsingen, a to umożliwia przewędrowanie tylko części szlaku, gdy wyruszymy z buta w górę lub w dół. Poza tym to najbardziej stroma kolej zębata na świecie, więc jest to taki punkt do zaliczenia. Można później powiedzieć: byłem, widziałem, nawet jechałem. Inna płeć z innymi końcówkami. Elektryczny pociąg metr po metrze wspina się ścieżką z Alpnachstadt do Pilatus Kulm, mijając po drodze kwitnące alpejskie łąki i imponujące formacje skalne. Sam teren Pilatus Kulm jest bardzo ciekawie przygotowany pod względem turystycznym. Kawał płaskiego terenu wyrównanego płytami, płytkami i asfalcikiem. Można tu zanocować, pojeść, popić, nakupić różności. Nacieszyć się widokami krajobrazu bezpośrednio z tej obszernej płaskiej platformy i natrzaskać selwisiów. Sama radość. Gdy już się znajdziemy na poziomie Pilatus Kulm, popodziwiamy okolicę i sam teren tuż wokół nas, może spotkamy kozicę lub koziołka, to akurat koziołek. Warto wybrać się przynajmniej na 2-3 szczyty, bo to akurat jest dość łatwe. Różnica wysokości niewielka i schody przygotowane. Nawet takie betonowe.
Ja na Pilatusa wybrałem się z 2 kolegami. Ci oczywiście poganiali i nie interesował ich mój brak czasu na zebranie materiału, z którego można coś ukręcić. Ale nic to. Jakoś ogarnąłem, wybrawszy się tam ponownie następnego dnia. A teraz jeszcze kilka ujęć z pierwszej wycieczki. Popodziwiajcie te widoki i formacje skalne. Czasem chodzą sobie ludzie po tych skałach. Ja też spróbowałem. A co? A tak zaczął się mój drugi dzień na Pilatusie. Od Pilatusa, tudzież do Pilatusa, wiedzie kilka ciekawych szlaków. Jednak muszę tu zaznaczyć, że podążając tymi szlakami warto zmienić obuwie na bardziej górskie, bo ścieżki wyglądają tak.
No i tam dalej też wiedzie szlak i można się tam wybrać. Ja się wybiorę, ale w przyszłym sezonie. Tym razem zawróciłem, aby zdążyć na pociąg w Emsingen. Bo taki był plan, w sensie powrót do stacji, zejście kamienistym szlakiem do stacji pośredniej w Emsingen. I tę ścieżkę pokażę w kolejnych ujęciach. Oto znalazłem się wśród kamyków, które gdzieś tam z góry wydawały się takie malutkie, takie maleńkie. A tu masz. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine. All my life I've known. Właśnie dotarłem do Emsingen i niebawem wsiądę do pociągu. Dziękuję za towarzyszenie mi w tej wędrówce. Do następnego razu. Spend your life guessing or look for the signs.
So pour me